Lekcja pod tytułem Twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu i twierdzenie bez u. Zaczynamy. Twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu. Otóż, gdy dzielimy jakiś wielomian, na przykład oznaczone przez w od x, przez dwumian postaci x minus a, to w wyniku otrzymujemy jakiś wielomian q od x i resztę r. Co można zapisać to w ten znany ci sposób. W od x podzielić przez x minus a, otrzymujemy q od x plus r. No i teraz, żeby policzyć r, to mamy do dyspozycji co? Znane nam dzielenie pisemne. No a dzielenie wielomianów pisemne, ja to nazwałem w słupku, jest pracochłonne. Już myślę, że doświadczyłeś tego, doświadczyłaś. Natomiast twierdzenie o reszcie pozwala nam w sekundę, czyli bardzo szybko, znaleźć tą resztę z dzielenia wielomianu w od x przez dwumian x minus a. A dzięki temu szybko sprawdzać podzielność, wyznaczać parametry i wiele więcej. To za chwilę zobaczysz w przykładach, które omówię za kilka chwil. No a teraz samo twierdzenie. To jest formalna postać twierdzenia o reszcie z dzielenia wielomianu. To twierdzenie mówi coś takiego. Jeżeli r jest resztą z dzielenia wielomianu w od x przez dwumian x minus a, to w od a równa się r. Czyli jak podstawimy w miejsce x'a wartość a do wielomianu, to natychmiast mamy policzone r. I dlatego można powiedzieć, że to w sekundę liczymy to r, bo wystarczy wartość a w miejsce x'a w wielomianie podstawić, policzyć i już mamy resztę. Ok, tak wygląda twierdzenie, a teraz przejdziemy do przykładów zastosowań tego twierdzenia. Przykłady zastosowań twierdzenia o reszcie, które przed chwilą poznaliśmy w zadaniach. Tu u góry na czarno wypisałem, przypominam to twierdzenie o reszcie, żebyśmy je mieli przed oczami. No i pierwszy przykład, taki klasyczny, czyli obliczenie reszty bez wykonywania dzielenia wielomianów. Czyli tak jak było przed chwilą powiedziane, że w sekundę obliczymy resztę. No trochę to potrwa dłużej niż sekundę, ale zobaczysz, nie będziemy musieli nic dzielić. Czyli zadanie jest takie. Oblicz, jaka jest reszta r z dzielenia wielomianu w, tu mamy jego postać, przez wielomian VO. Taka jest jego postać. No to teraz, zgodnie z twierdzeniem o reszcie, wystarczy, że podstawimy wartość a do w. No ale najpierw popatrzmy, jaka jest wartość a. To x minus a u nas ma taki zapis. X dodać 2, czyli znaki się nie zgadzają, więc trzeba to zamienić na taki zapis. X minus 2. Minus z minusem da nam plus i wszystko się zgadza. Czyli w naszym wypadku, w tym wielomianie v od x, przez który dzielimy, to a jest równe minus 2. Tu zawsze przy tego typu zadaniach zwracaj uwagę właśnie na te znaki. Bo gdyby było napisane na przykład po prostu x minus 2, to byłoby ok, a by było równe 2 i cześć. Natomiast u nas jest plus. Czasami są właśnie tego rodzaju niespodzianki w treściach zadań. Ale jak już wiemy, jaka jest wartość a, no to teraz po prostu podstawimy tą wartość a w miejsce wszystkich x'ów w naszym wielomianie i policzymy sobie zgodnie z twierdzeniem resztę. No to napiszę tak. Ten zapis napiszę od lewej strony, czyli że reszta będzie obliczona, gdy podstawimy do wielomianu w nasze a. No to teraz podstawiam. Po kolei minus x do piątej, czyli najpierw to. Tu może być dla niektórych niespodzianka. Ja to napiszę innym kolorem i za chwilę zetrę. Minus x do piątej, to trzeba pamiętać, że tak naprawdę to jest minus 1 razy x do piątej. Niektórym się wydaje, że tak naprawdę ta piąta potęga dotyczy minus x'a i potęgują minus 5, minus x do piątej. Broń Panie Boże, tu jest tak naprawdę minus 1 razy x do piątej, tylko tej jedynki się nie pisze, po prostu tak, skrót taki myślowy, ale my musimy o nim pamiętać. Dlatego już pamiętamy o tym i teraz wypiszemy coś takiego. Minus x do piątej, czyli mamy minus 1 razy i teraz w miejsce x'a podstawiamy nasze a, czyli minus 2, no i podnosimy do piątej. Dalej już będzie proste, już nie ma niespodzianek. Tu mamy 2x do czwartej, czyli 2 razy x, czyli podstawiamy minus 2 do czwartej.
Dalej minus 3 i podstawiamy pod x minus 2 do drugiej, no i dodać 10. No i teraz trzeba to po prostu porachować, no to będę rachował. Jedziemy od lewej. Mamy tak, minus 1 razy minus 2 do piątej to jest minus 32, tu jest razy. Minus 32. Dodać 2 razy minus 2 do czwartej potęga parzysta, więc tutaj będzie dodatnie 16. Dalej minus 3 razy znowu minus 2 do kwadratu potęga parzysta, więc 4, no i dodać 10. Teraz sobie to ładnie wszystko przemnażamy. Minus 1 razy minus to jest dodać, czyli minus razy minus daje nam plus 32. Dalej 2 razy 16, 32. Minus 3 razy 4 to jest minus 12, no i przepisuję 10. I teraz jak to sobie zliczymy, no może jeszcze tak policzę. 32 i 32, 64. Minus 12, dodać 10. I na końcu nam wychodzi 62. Czyli nasze R wyszło 62, czyli reszta jest równa 62. Jak widzisz, nie musieliśmy tak naprawdę dzielić żadnych wielomianów, tylko po prostu proste rachunki. A to jest o wiele prostsze niż dzielenie wielomianu, nawet jeżeli jedziemy Hornerem, prawda? No dobra, pierwszy przykład gotowy, weźmy się za następny. Drugi przykład. Ten przykład dotyczy sprawdzania, czy wielomian jest podzielny przez dwumian. A treść dokładnie tego przykładu jest taka. Mamy sprawdzić, czy wielomian w od x, o ten tutaj, jest podzielny przez ten oto dwumian x plus 5. Co to znaczy, że on jest podzielny? Rozpiszę to dzielenie. Zobacz, czyli że w od x, jak sobie podzielimy przez to v od x, to co dostaniemy? No jakiś tam wielomian q od x plus resztę. Prawda? Kiedy możemy powiedzieć o podzielności? Czyli że w od x jest podzielne przez v od x. Wtedy, kiedy tej reszty nie ma. Kiedy reszta jest równa 0. Jeżeli wynikiem dzielenia będzie po prostu jakiś nowy wielomian, a reszta zniknie. Więc co my robimy? My teraz korzystamy sobie z twierdzenia o reszcie i tak jak przed chwilą policzymy resztę. Jeżeli reszta wyjdzie nam 0, to w ten sposób sprawdzimy i udowodnimy tą podzielność w od x przez v od x. No to liczymy resztę, proszę bardzo. No więc mamy tak, znowu muszę pójść tą samą drogą dokładnie, czyli x minus a. X minus a to jest w naszym wypadku x dodać 5. Czyli to też muszę tak samo jak poprzednio tutaj sztuczkę ze znakiem zrobić, czyli x minus a w nawiasie minus 5, czyli a jest równe minus 5. No i teraz stosuję twierdzenie, czyli podstawiam a do wartości wielomianu w. No to jedziemy. Reszta, czyli w od a, czyli inaczej w od minus 5, to jest x do trzeciej, pierwszy element, czyli minus 5. Pod xy, pamiętasz, podstawiam, pod wszystkie xy to a. Minus 5 do trzeciej. Dodać 4 razy w nawiasie minus 5 do kwadratu. Minus 7 razy minus 5. I ostatnie minus 10. No i teraz rachunki. No to jedziemy z rachunkami. Minus 5 do trzeciej to jest minus 125. Dodać 4 razy minus 5 do kwadratu to jest po prostu 25. Więc 4 razy 25. Tu mamy minus 7 razy minus 5. Od razu może to już napiszę. Minus 7 razy minus 5. Minus razy minus to jest plus, czyli mogę od razu dodać plus 35 i minus 10. No i teraz jak sobie to jeszcze raz rozpiszemy? No dobra, już można by to zrobić nawet w pamięci, ale je rozpiszę. Minus 125, dodać 4 razy 25 to oczywiście 100 i od razu to zrobię. 35 odjąć 10 to jest dodać 25. Jedziemy dalej. Minus 125 dodać 25 to mamy minus 100 i dodać 100. I co nam wychodzi?
0. I właśnie to chcieliśmy sprawdzić. Reszta ostatecznie po wyliczeniach wyszła, że reszta jest równa 0. Dlaczego ja piątkę wpisuję? Bo lubię wpisywać piątki, no ale nie w tym wypadku. Reszta wyszła 0. Czyli to właśnie, co chcieliśmy sprawdzić. Sprawdziliśmy, pokazaliśmy, że reszta jest równa 0, więc w ten sposób odpowiedzieliśmy na pytanie, czy wielomian w od x jest podzielny przez v od x. Jak najbardziej tak, ponieważ reszty nie ma. Reszta jest równa 0. Przejdźmy do kolejnego przypadku. Trzeci przypadek to jest dobieranie parametru, gdy wielomian jest podzielny. A treść jest taka, zobacz. Dla jakiej wartości parametru m wielomian, o tutaj się ten parametr pojawia, wielomian w od x jest podzielny przez taki dwumian. Myślę, że to Ci przypomina to poprzednie zadanie, tylko to jest jego szczególny przypadek. No bo co mamy? Chcemy dobrać taki parametr m, żeby była podzielność w od x przez v od x, czyli w od x ma być podzielne przez v od x. My już wiemy, że w wyniku tego dzielenia dostajemy jakieś tam q od x plus resztę i chcemy, żeby tej reszty nie było. Reszta ma być równa 0, prawda? My to przed chwilą żeśmy sprawdzali, czy tak jest, a teraz jest powiedziane, dla jakiej wartości m ta reszta będzie równa 0. Więc my pójdziemy dokładnie tą samą drogą, tylko już od razu założymy, że reszta jest równa 0 i z tego otrzymamy równanie, które nam pozwoli policzyć m. No ale zaczynamy tą samą drogą, co poprzednio. No to jedziemy. Mamy tak, x minus a to jest nasze x minus 1, prawda? Czyli w tym wypadku już nie trzeba robić żadnych sztuczek, a jest po prostu równe 1. Dobra? No to piszę teraz coś takiego, że reszta, która ma być równa 0, to stwierdzenia o reszcie to jest w od a, czyli w od naszego 1. No to teraz podstawiam tą jedynkę do wszystkich xów w wielomianie w. To mam tak. 1 do czwartej minus m razy 1 do trzeciej dodać 2 razy 1 do drugiej dodać 3 razy 1 minus 1. Tutaj sobie przeprowadzę te rachunki. No 1 do czwartej wiadomo to jest 1 razy. Dlaczego ja tą czwórkę wpisuję? No to oczywiście 1 minus m razy 1 do trzeciej, czyli m razy 1 to jest po prostu m, dodać 2 razy 1 do drugiej, 1 do drugiej to jest 1, 2 razy 1 to jest 2, dodać 3 razy 1 to jest po prostu 3, minus 1. Rachujemy sobie dalej i co otrzymujemy ostatecznie? Otrzymujemy coś takiego, minus m, a teraz mamy 1, dodać 2, dodać 3, minus 1, to jest 5. To nam wyszło po prawej stronie. A co mamy po lewej? To 0. Czyli mogę to napisać tak. O, 0 równa się minus m plus 5. No i to jest zwykłe równanie. Trzeba policzyć m. To jak przeniosę sobie piątkę, albo może bardziej elegancko będzie dodać do obu stron m. To będzie bardziej czytelne. To od razu już jednym przekształceniem. Po lewej stronie pojawi się m, po prawej piątka i to jest nasze rozwiązanie. Dla wartości m równego 5 możemy powiedzieć, że wielomian w od x jest podzielny przez wielomian v od x, bo dla tej wartości reszta jest równa 0. I zadanie rozwiązane. Jeszcze jeden przykład nam został, przejdźmy do niego. I ostatni przykład, choć jak tak dobrze popatrzeć, ten przykład jest tylko warunkiem szczególnym poprzedniego przykładu, ale ponieważ takie zadanie może Ci się w takim sformułowaniu pojawić w zbiorze zadań, dlatego go zrobimy. Dobieranie parametru z warunku na resztę, czyli mamy takie zadanie. Dla jakiej wartości parametru m reszta z dzielenia wielomianu tego w od x przez v od x jest równa 10. Czym to się różni poprzednio? Tam mówili nam o podzielności, czyli tam myśmy, żeby było podzielne, mówili, a reszta ma być równa 0. Tutaj nam mówią, policz takie m, żeby reszta była równa 10. Tam myśmy sami doszli do tego, że tu chodzi o to, że reszta ma być równa 0. Tutaj nam mówią, ma być równa 10. Ale procedura będzie dokładnie taka sama.
tylko inne sformułowanie zadania. No to jedziemy. Czyli ma być tak, że rozpiszę to, że jak w od x podzielimy przez v od x, to dostaniemy jakiś tam wielomian q od x plus 10. O. I teraz jakie ma być m, żeby tutaj wyszło to 10? No to proszę bardzo, idziemy tą samą drogą co poprzednio. Czyli mamy tak, x minus a, o tutaj, o to. Patrzymy cały czas na to twierdzenie. X minus a to jest u nas x minus 2. Oto tutaj. Czyli a jest równe po prostu 2. No to teraz patrzę sobie na ten waruneczek w twierdzeniu, że r, czyli 10, to jest w od a, czyli w naszym wypadku w od 2. Teraz podstawiam dwójkę do wszystkich xów w wielomianie w od x. No to jedziemy od lewej. X do czwartej, oto tutaj, czyli 2 do czwartej. Dodać 2 razy x do kwadratu, czyli 2 do kwadratu. Można by to w pamięci, ale już będę rozpisywał, dobra? Dalej mamy mx, czyli m razy 2 i minus 4. No i rachujemy to sobie. 2 do czwartej mamy 16, dodać 2 do kwadratu to jest 4, 2 razy 4 to jest 8, dodać m razy 2 to jest 2m, no i minus 4. Jak teraz sobie to posumujemy, mamy tak, 16 dodać 8 minus 4, to nam wychodzi dokładnie 20, no i zostaje to 2m. A teraz sobie przypominamy, że tu po lewej stronie równania to jest dziesiątka, to wpiszę 10 równa się 20 dodać 2m. Jak rozwiążesz to bardzo skomplikowane równanie, czyli najpierw od obu stron odejmiesz 20, obie podzielisz przez 2, to wyjdzie ci, że m równa się minus 5. Pozwolisz, że już tego nie będę rozpisywał, bo to chyba byłoby na wyrost, prawda? Czyli dla wartości parametru m minus 5 otrzymujemy resztę 10. Taka jest odpowiedź. Czyli gdy m jest równe minus 5, to reszta z dzielenia w od x przez v od x jest równa 10. Dobra, to był ostatni przykład, a teraz przejdziemy sobie do twierdzenia bez u. Twierdzenie bez u. Wiemy już, że gdy dzielimy jakiś wielomian w od x, no przez dwumian x minus a otrzymujemy w efekcie jakiś wielomian q od x i resztę r. No co zapisywaliśmy już tutaj wielokrotnie w tej postaci. W od x podzielić przez x minus a to jest q od x plus r. Przed chwilą to parę razy pisałem. No i teraz przypominam twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu. Jeżeli r jest resztą z dzielenia wielomianu w od x przez x minus a, no to wtedy w od a jest równe r. No to jaki jest tego wniosek? Jeżeli r jest równe 0, to oznacza, czyli jak tutaj podstawię 0, to robi nam się w od a równa się 0. A w od a równa się 0 kiedy? Jeżeli a jest pierwiastkiem wielomianu w od x. No i dodatkowo, że w od x jest podzielny przez x minus a. I to spostrzeżenie zostało sformułowane w postaci twierdzenia bez u. I formalnie twierdzenie bez u mówi coś takiego, że liczba a jest pierwiastkiem wielomianu w od x, czyli ten wielomian się zeruje na tej liczbie, czyli w od a równa jest 0, wtedy i tylko wtedy, co czasami jest zapisywane w ten sposób, takie obustronne strzałki, a niekiedy w ten sposób, a to oznacza wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian w od x jest podzielny przez dwumian x minus a. Tak wygląda to twierdzenie, a tutaj przeszliśmy sobie właśnie z góry na dół do tego twierdzenia jako spostrzeżenie tak naprawdę z twierdzenia o dzielenia wielomianu. Twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu można powiedzieć jest pierwotne w stosunku do twierdzenia bez u. No i teraz to twierdzenie bez u pozwala nam zrozumieć i analizować różne relacje między pierwiastkami wielomianu i jego dzielnikami. I choć najczęściej jest używane i kojarzone jest z rozwiązywaniem równań wielomianowych, co pokażę na następnym filmie, nie tutaj, no to ma szersze zastosowanie i te szersze zastosowanie pokażę za chwilę
na kolejnych kilku rozwiązanych dzięki temu twierdzeniu przykładach. Przejdźmy do tych przykładów. Przykłady zastosowań twierdzenia BES-u w zadaniach. Pierwszy typ zadania. Zobacz, znajdowanie pozostałych pierwiastków po weryfikacji znanego pierwiastka. Czyli tak po ludzku musimy pokazać, że jakaś liczba, na przykład w tym wypadku x równe 1 jest pierwiastkiem tego oto wielomianu. To jest nasze pierwsze zadanie, jedyneczka. Jak już to zrobimy, no to nasze drugie zadanie, następnie znajdź pozostałe pierwiastki. Ok, no to przystępujemy do pierwszego zadania. Musimy wykazać, że x równe 1 jest pierwiastkiem. A co to znaczy, że jest pierwiastkiem? To znaczy, że jak policzymy sobie wartość tego wielomianu właśnie w tym punkcie 1, no to dostaniemy 0. Musimy wykazać, że w od 1 równa się 0. No to zróbmy to, po prostu podstawimy pod x jedynki i zobaczymy, czy nam wyjdzie 0. No to zaczynam. W od 1, no i teraz mamy tak, x do trzeciej, czyli 1 do trzeciej, dodać 3 razy x do kwadratu, czyli 1 do kwadratu, minus x, czyli 1, no i minus 3 to przepisuję. 1 do trzeciej to jest 1, dodać 3 razy 1 do kwadratu to jest 3, minus 1, minus 3. To się ładnie wszystko, jak widać, skraca, czyli wychodzi nam 0. Czyli w od 1 jest równe 0, czyli jedynka zeruje nam ten wielomian, czyli jest jego pierwiastkiem. Pierwszy punkt wykonany. Pokazaliśmy, udowodniliśmy, można powiedzieć, że jedynka jest pierwiastkiem. No to teraz przystępujemy do drugiego kroku. To już nie będzie tak łatwo. Musimy znaleźć pozostałe pierwiastki, ale już wiemy, że jedynka jest, czyli możemy napisać coś takiego, że nasz wielomian, ten w od x, to jest x minus 1, właśnie ten znaleziony pierwiastek, razy jakieś q od x. To już wiemy. Przed chwilą wykazaliśmy, że jedynka jest pierwiastkiem, więc możemy w ten sposób to zapisać. Zatem czego my szukamy? My teraz szukamy q od x. Musimy obliczyć q od x. No jak policzyć q od x? No po prostu dzielenie. Musimy wykonać w od x podzielić na x minus 1. Zwykłe dzielenie wielomianów. Oczywiście można by tutaj to zrobić dzieleniem pisemnym, ale akurat w tym wypadku możemy to zrobić schematem Hornera. Oczywiście to będzie szybciej, więc tak to zrobimy. Tylko zrobię sobie więcej miejsca. Rozpiszę to ładnie, żeby było widać, o co chodzi. W od x to jest w naszym wypadku, będę pisał 1 razy x do trzeciej. Ktoś powie, po co tą jedynkę piszesz? No przypominam film o schemacie Hornera. Trzeba znać te współczynniki, które stoją przy x'ach. No, jedynka normalnie nie jest pisana, ale tutaj ją wpisuję, żeby ładnie później sobie do tabelki to przepisywać. Co mamy dalej? Dalej mamy dodać 3x do kwadratu minus, i tu znowu napiszę 1 razy x z tych samych przyczyn i minus 3. I to mamy podzielić przez x minus 1. To jest nasze, przypominam film o schemacie Hornera, jak ktoś nie pamięta, to jest nasze w od x minus a. Dlaczego tak napisałem? Bo od razu widzimy, że a jest równe 1. Dlatego tak polecałem sobie to wpisać na tej lekcji o schemacie Hornera. Znowu zrobię więcej miejsca, już ta pierwsza część nas nie interesuje. No i teraz zacznę szykować tabelkę. Już to zrobię na niebiesko, żeby było łatwiej to zaobserwować. Biorę pierwszy współczynnik, to jest 1. Nie tłumaczę schematu Hornera, no bo to tłumaczyłem na innym filmie, prawda? Więc teraz go tylko stosuję. Teraz biorę drugi, przepisuję do kolejnej kolumny. Teraz biorę trzeci, to jest minus 1. No i biorę ostatni, to jest minus 3. Minus 3. Dobra. Kreseczka jedna, kreseczka druga. Teraz przepisuję sobie tutaj a, o tą wartość przepisuję. No i z góry mi spada 1. To jest pierwszy krok schematu Hornera. Tutaj to przepisujemy. A teraz zaczynamy mnożenie. Zaczynam. To razy to, wychodzi mi 1, wpisuję. I teraz dodaję w kolumnie 3 dodać 1, 4. Teraz mnożę 1 razy 4, przepisuję wynik. 1 razy 4 to jest 4.
dodajemy z tym, co jest u góry, minus 1 dodać 4 to jest 3. Teraz 1 razy 3 to jest 3, dodajemy i tu jest 0. Czyli od razu widać, że reszta z tego dzielenia, reszta będzie równa 0, co nas bardzo cieszy, bo teraz możemy od razu wypisać, że wynikiem jest taki wielomian q od x, który ma, i teraz może to też zrobię na czerwono, pierwszy to jest 1x kwadrat. Zawsze przypominam, mimo wszystko o schemacie Hornera, wynikowy wielomian zawsze jest o stopień niższy. Tutaj mieliśmy stopień trzeci, więc w wynikowym wielomianie zaczniemy od stopnia drugiego. Dalej przypisujemy. Teraz czwórka, czyli dodać 4x. No i trójka, czyli dodać 3. Napiszę to teraz jeszcze ładniej. X kwadrat dodać 4x dodać 3. No, mamy wielomian drugiego stopnia. Równanie drugiego stopnia, tutaj trzeba po prostu policzyć już jego pierwiastki, czyli x1 i x2, ale oczywiście najpierw musimy policzyć deltę. To już tradycyjnie. Skoro mamy to równanie drugiego stopnia, to napiszmy, że a tutaj jest równe 1, no bo tu jest to 1, dalej b jest równe 4, c jest równe 3, liczymy sobie deltę. Przypomnę, że to jest b kwadrat minus 4ac, ale to już każdy, jak sądzę, na pamięć zna. No to liczymy b kwadrat, czyli 4 do kwadratu minus 4 razy a razy c. Wychodzi nam 16 minus 12, czyli równe 4. Czyli delta jest większa od 0, więc będą dwa rozwiązania, zarówno x1 jak i x2. No to liczymy. x1, przypomnę też wzór, minus b minus pierwiastek z delta przez 2a równa się, no to liczymy sobie minus b, czyli minus 4, minus pierwiastek z 4 przez 2a, czyli 2 razy 1. No to dostajemy minus 4, minus pierwiastek z 4 to wiadomo 2, 2 razy 1, 2 i mamy minus 6 drugich, czyli inaczej minus 3. Tyle jest x1, a teraz x2, już pozwolisz, zrobię to po prostu, pokażę jaki jest wynik, no bo przy x1 całą procedurę, ale myślę, że już nie muszę pisać co tu się dzieje, bo tylko i wyłącznie w tym miejscu te się wzory różnią na x2, tutaj jest plus, więc jak policzyłem x2 to mi wyszło minus 1. I to są te dwa nowe pierwiastki, x1 i x2. Przypomnę, że ten pierwszy pierwiastek, nie tu mi przeskoczyło, że ten pierwszy pierwiastek, tu też nie w to miejsce, no czasami tak bywa, to było x równe 1, to jest pierwszy pierwiastek. A teraz mamy obliczone te dwa nowe, czyli można wypisać ostateczny wynik taki, że rozwiązaniami, pierwiastkami tego wielomianu w od x to są takie xy, które należą do zbioru. I tutaj wyliczamy. Przed chwilą policzony minus 3, przed chwilą policzony minus 1, no i jedynka, ta, która na początku była nam dana. I to jest nasze rozwiązanie punktu drugiego. Ok, to teraz przejdźmy do drugiego polecenia. Przykład drugi. Tutaj będziemy musieli wykonać rozkład na czynniki stopnia pierwszego po weryfikacji znanego pierwiastka. Tak naprawdę będzie prawie identycznie, tylko druga część polecenia żąda czegoś innego. Początek jest ten sam. Pierwsze polecenie mówi, jakby pierwsza część, jedyneczkę sobie tu napiszę. Pokaż, że liczba x równe 4 jest pierwiastkiem wielomianu, jak o tego tutaj w od x, a jak to zrobisz, to będzie polecenie numer 2. Rozłóż ten wielomian na czynniki stopnia pierwszego. No dobra, no to jedziemy. Pierwszy punkt, czyli musimy wykazać, że x równe 4 zeruje nasz wielomian, czyli jak do wielomianu podstawię czwórkę, czyli będę liczył w od 4, to dostanę 0. Zobaczmy, czy tak jest. Podstawiam pod x czwórkę, czyli mam 4 do trzeciej minus 10 razy 4 do kwadratu, dodać 33 razy 4 minus 36.
4 do trzeciej 64. 10 razy 4 do kwadratu, 10 razy 16 to jest 160, czyli minus 160. 33 razy 4 to jest 132, czyli dodać 132 i minus 36. Jak sobie porachujesz, to wyjdzie 0. Już tu nie będę się bawił w kalkulator. Czyli pokazaliśmy, że x równe 4 jest pierwiastkiem wielomianu, bo wyzerowało ten wielomian. No a teraz i bierzemy za część drugą, czyli musimy rozłożyć ten wielomian na czynniki stopnia pierwszego. Czyli dokładnie ta sama sytuacja co poprzednio. My na razie wiemy tyle, że nasz w od x to jest x minus 4 razy jakieś q od x. No i znowu q od x będziemy sobie szukali. q od x na razie nie znamy. Czyli też będziemy chcieli tutaj znowu Hornerem zaatakować dzielenie, czyli będziemy chcieli wykonać dzielenie nasze w od x podzielić przez x minus 4. Rozpiszę to teraz już porządnie. Mamy tak, 1 razy x do trzeciej minus 10 razy x do kwadratu, dodać 33x i minus 36. To chcemy podzielić przez x minus 4. X minus 4 to w takim razie a jest równe 4. To już tłumaczyłem przy poprzednim przykładzie. Ok, mamy to rozpisane, no to rysuję tabelkę. Na początku jest 1, no to wpisuję 1, pionowa kreska. Dalej mamy minus 10, no to minus 10. Dalej mamy 33. I ostatni element minus 36. Kreska pozioma 1, kreska pozioma 2. Przepisuję sobie a w to miejsce. No i zaczynamy zabawę. Z góry spada 1 i mnożymy. 4 razy 1 równa się 4, wpisuję. Dodaję w pionie. Minus 10 doda 4, minus 6. 4 razy minus 6 to jest minus 24. Dodaję w pionie. 33 minus 24 wychodzi 9. 4 razy 9 to jest 36. Dodaję w pionie, wychodzi 0. To zresztą tego chcemy, bo to jest reszta. Ok. No to teraz sobie zrobię troszkę więcej miejsca. Czyli nasz wielomian q od x to jest nic innego jak, znowu na czerwono może, pierwszy element, czyli 1 razy x do kwadratu. Dalej, minus 6 razy x. Dalej, dodać 9. No i teraz polecenie, no tutaj nie będziemy szukali x1 i x2, bo nie o to nam chodzi. Tak naprawdę, co jest naszym poleceniem? To polecenie mówi: rozłóż ten wielomian na czynniki stopnia pierwszego. O rozkładzie wielomianu też nagrałem film, jak ktoś ma ochotę, niech sobie zajrzy. Tam są 4 metody pokazane, a jedna z nich mówi: skorzystaj ze wzorów skróconego mnożenia. I tu właśnie korzystam ze wzoru skróconego mnożenia, bo go pamiętam i mogę napisać, że to jest po prostu x minus 3 do kwadratu. Jeśli ktoś nie kojarzy, skąd to wziąłem, radzę obejrzeć ten mój film. I ostatecznie dzięki temu mamy pierwiastki takie. Pierwiastki x należą do zbioru trójelementowego. To jest 3, to tutaj przed chwilą wyliczone, i 4. A nasze w od x, bo to tego chciało drugie polecenie, można rozpisać jako x minus 4 razy x minus 3 do kwadratu. Niektórzy wolą, żeby to było zapisane, to zależy tak naprawdę nauczyciela, no bo jak już mówią, żeby być tak ścisłym z poleceniem, to można to napisać tak. Razy x minus 3 razy x minus 3, ale widzisz, ten ostatni iloczyn to jest to samo, co oczywiście to x minus 3 do kwadratu, ale to już jest kwestia nauczyciela, który zapis woli. To musisz go wyczuć, który woli. Oba są tym samym. Ok, zrobiliśmy drugie polecenie, jeszcze nam zostało ostatnie, trzecie i za to się teraz zabieramy.
No i trzecie polecenie. Tutaj będziemy znali pierwiastki, a musimy znaleźć parametry. Czyli tak, mamy taką sytuację. x1 i x2 są pierwiastkami wielomianu, tu na dole wypisanego. I w tym wielomianie mamy parametry i każą nam znaleźć wartości tych parametrów. Ale to nam w zupełności wystarczy, to co już wiemy, czyli postać tego wielomianu i to, że 1 i minus 2 są jego pierwiastkami, bo zobacz, dzięki tej informacji, dzięki tym dwóm pierwiastkom my będziemy w stanie ułożyć dwa równania. Dwa równania z dwiema niewiadomymi a i b i zwykły układ równań sobie rozwiążemy i a i b policzymy. No to tak. Z tego, że x równe 1 jest pierwiastkiem, wiemy, że w od 1 równa się 0, prawda? No bo inaczej by nie było pierwiastkiem. No to teraz rozpiszmy to w od 1, będę dalej tak pisał. Teraz podstawiam pod x 1, czyli mam a razy 1 do trzeciej dodać, może w nawiasach już będzie taka pełna elegancja Francja, dodać 5 razy 1 do kwadratu minus 2 razy 1 dodać b. A razy 1 do trzeciej, 1 do trzeciej to jest 1, zostaje a. Dodać 1 do kwadratu to jest 1, więc zostaje po prostu 5. Minus 2 razy 1 to jest po prostu minus 2, więc wpisujemy minus 2 i dodać b. Teraz sobie tylko to uporządkuję, czyli mam a, dodać b, 5 odjąć 2 to jest 3, czyli dodać 3. I to jest pierwsze moje równanie. Je tutaj wypiszę już teraz tak ładnie. O, lewa strona, prawa strona. Czyli mamy, napiszę w tym takim porządku szkolnym a plus b plus 3. Zazwyczaj się 0 pisze po prawej. To mówiąc szczerze, wszystko jedno. Ale tak jakoś przyzwyczajono was do tego. Dobra, to skorzystaliśmy z x równe 1, to teraz tak samo skorzystamy z x równe minus 2, czyli w od minus 2 musi być też równo 0. No to podstawiam znowu do tego w od x w miejsce x minus 2. No to jedziemy. A razy minus 2 do trzeciej dodać 5 razy minus 2 do kwadratu minus 2 razy minus 2, no i dodać b. To ile nam wyjdzie? Teraz już na skróty mamy tak, minus 2 do trzeciej, no to jest minus 8, więc mamy minus 8a. Albo nie będę skracał, bo niektórzy strasznie tego nie lubią. Już napiszę to po kolei. Mamy tak, a razy minus 2 do trzeciej to jest minus 8. Chciałem sobie ułatwić, ale nie będę sobie ułatwiał. Dodać 5 razy. Minus 2 do kwadratu potęga parzysta, więc znak dodatni. 4. Dalej mamy minus 2 razy minus 2 to jest 4, bo minus razy minus daje nam plus. No i jeszcze plus b. I co nam daje to dalej? Przechodzę do nowego wiersza. A razy minus 8 mamy minus 8a. Dodać 5 razy 4 to jest 20. Dodać 4, dodać b. Czyli jak to sobie podsumuję, to mam, uporządkuję, minus 8a, dodać b, dodać 24. Lewa strona, prawa strona lub na odwrót. Myśmy się już zrobili także na odwrót, czyli moje drugie równanie to jest takie. Minus 8a, dodać b, dodać 24 równa się 0. Czyli mamy pierwsze równanie, drugie równanie i to jest po prostu układ równań z dwiema niewiadomymi. Chyba jeszcze w podstawówce takiej rzeczy was uczyli, tak sądzę. Czyli mamy tak, a plus b, czy nawet to już ja uczyłem, dodać 3 równa się 0. Drugie równanie minus 8a, dodać b, dodać 24 równa się 0. O. Pierwszy krok wykonam. Przenoszę liczby na prawą stronę, czyli mam a plus b równa się 3. Tutaj mam minus a, dodać b równa się minus 24. Teraz rozwiązujemy sobie ten układ równań. No wybaczcie, ale nie będę waszej inteligencji tu obrażał i pokazywał, jak to się robi, bo to już dawno, jak sądzę, macie w małym palcu. I wychodzi nam, że a
równa się 2,1/3, b równa się minus 5,1/3. I to jest odpowiedź na to zadanie. Ta druga część, czyli po prostu układ równań, no to już jest, jak sądzę, prosta. Należy oczywiście ta pierwsza faza, którą tutaj pokazywałem, na nią zwrócić uwagę. Bo to jest pierwsza rzecz. Skoro mieliśmy pierwszy pierwiastek, to mogliśmy w od wartości tego pierwiastka w od 1 przyrównać do 0 i otrzymaliśmy pierwsze równanie. A później, że minus 2 było pierwiastkiem, więc też zerowało i dzięki temu otrzymaliśmy drugie równanie i w efekcie mamy układ równań prosty i z niego wyciągamy te wartości a i b, które w tym wypadku, w tym układzie są po prostu niewiadomymi. Tak jak normalnie to mówimy xy, to tutaj to się nazywało ab. Ok, i to był ostatni przykład, no to w takim razie koniec całej tej lekcji.